Witam panie i panowie bardzo serdecznie wszystkich, elegancko jest, dobrze. Słuchajcie, dzisiaj sobie omówimy nominacje do Oscarów, w tym momencie są. I już zacznę, scenariusz adaptowany jest Na Zachodzie bez zmian, więc bardzo mnie. Druga nominacja to jest Glass Onion, czyli film z serii Na Noże, bardzo ładnie. Living, trzecia nominacja. Troszkę tak oczywiście wskoczyłem, no ale wiecie jakie to jest. I Top Gun Maverick jest trzecim filmem. I Women Talking, ostatnim filmem. Więc słuchajcie, na chwileczkę tutaj zapauzuję. Będę omawiał nominacje do Oscarów. W tym momencie ogłaszają je. Mam nadzieję, że polski kandydat uda mu się jak najbardziej coś wyhaczyć. Rzeczywiście coś będzie, coś ciekawego się wydarzy. Sprawdzę, czy tutaj wszystko się zgadza jeszcze w tej naszej transmisji. Jak najbardziej publiczna, elegancko. Lecimy dalej. Więc zapraszam, komentujcie, piszcie, czy wam się podobają te nominacje, czy nie. Tutaj okrom. Aktorka w roli drugoplanowej, panie i panowie. Kto jest nominowany? Angela Bassett za Czarna Pantera 2, Wakanda Forever. Pięknie, Wakanda w moim sercu. Hong Chau za Wieloryba. Cześć, Jurek Piechota, witam cię bardzo serdecznie. Omawiamy nominacje do Oscarów. Jest Kerry Condon, czyli Duchy Inisherin. Jamie Lee Curtis za Wszystko Wszędzie Naraz. I jest pięknie, jest dobrze, jest moc. I Stephanie Hsu, panie i panowie, znowuż za Wszystko Wszędzie Naraz. Czyli Wszystko Wszędzie Naraz, aż 2 nominacje. Piękna sprawa, naprawdę piękna. Teraz kostiumy, panie i panowie. Teraz będziemy mówić o kostiumach. To są cały czas tylko i wyłącznie nominacje. Babylon otrzymuje nominację. Czarna Pantera, Wakanda w moim sercu. Elvis, oh yeah! Wszystko Wszędzie Naraz. Na razie mają największe brawa. I pani Harris jedzie do Paryża. Mrs. Harris goes to Paris. To są nominacje w kategorii kostiumy. Teraz, panie i panowie, dźwięk. Jest tylko jeden dźwięk. Kto będzie? Na Zachodzie bez zmian. Pierwsza nominacja. Avatar, 2, też jest nominowany za dźwięk. Batman. Tak, dobrze, jest pięknie. Elvis. Thank you very much. I Top Gun Maverick również jest nominowany w kategorii dźwiękowej. No, coś ciekawego. Okej. Tak, soundtrack, czyli ścieżka dźwiękowa. Na Zachodzie bez zmian. Pięknie. Babylon na froncie zachodnim. Duchy Banshee of Inisherin. Wszystko Wszędzie Naraz. Kolejny film nominowany. I Fablemanowie, czyli film Stevena Spielberga. Powtarzam, scenariusze adaptowane Na Zachodzie bez zmian. Glass Onion, czyli Na Noże 2, że tak powiem. To są scenariusze adaptowane. Living, panie i panowie. Top Gun Maverick również dostaje nominację za scenariusz adaptowany. A także Women Talking. A teraz scenariusz oryginalny, panie i panowie. Duchy Inisherin. Banshee of Inisherin. Pięknie. Wszystko Wszędzie Naraz. To kolejny film nominowany. Fablemanowie. Oczywiście, Krzysztofie, jak najbardziej. Fablemanowie. Tar. Toda Fielda scenariusz. I ostatni jest Triangle of Sadness. Film krótkometrażowy, fabularny, panie i panowie. An Irish Goodbye, czyli irlandzkie do widzenia.
Irlandzkie pożegnanie bardziej. I Valou. Le Pupille. Przepraszam za mój francuski. Night Ride. I The Red Suitcase, czyli czerwona walizka. I teraz krótkometrażowy animowany film. The Boy, the Mole, the Fox and the Horse. The Flying Sailor, latający żeglarz. Ice Merchants. My Year of Dicks. Trochę się śmieją. Cześć Ada, witam cię bardzo serdecznie. An ostrich told me that the world is fake and I think I believe it. Czyli ostryga powiedziała mi, ostrich, a może to będzie ostrój, powiedział mi, że świat to jest żart i ja chyba wierzę. Panie i panowie, teraz aktorzy w roli drugoplanowej. Brendan Gleeson, Duchy Inisherin. Pięknie, dobra rola. Brian Tyree Henry za film Causeway. Judd Hirsch, Fablemanowie. Barry Keoghan, Duchy Inisherin. Ki Hui Kwan, Wszystko Wszędzie Naraz. No, na razie Duchy Inisherin i Wszystko Wszędzie Naraz szaleją. Okej, teraz jest przerwa na Oscary, ale że tak powiem, skoro sobie wybudowałem bufor, to mogę troszeczkę przewinąć. Nawet nominacje do Oscarów, panie i panowie, mają reklamy. Zobaczymy, czy zostawiłem sobie wystarczająco dużo buforu, ażeby ogarnąć. Okej, najlepsza piosenka, panie i panowie. Piosenka z filmu, zobaczymy. Applause z filmu Tell It Like a Woman. Hold by Hand z drugiej części Top Guna, panie i panowie, Lady Gaga. Lift Me Up z filmu Czarna Pantera Wakanda Forever. Natu Natu z filmu RRR. I This Is Alive z filmu Wszystko Wszędzie Naraz. Teraz, panie i panowie, film dokumentalny pełnometrażowy. All That Breathes. All the Beauty and the Bloodshed. Fire of Love. A House Made of Splinters. Nawalny. To jest te 5 filmów dokumentalnych pełnometrażowym. A teraz krótki metraż dokumenty. The Elephant Whisperers. Hall Out. How Do You Measure a Year? The Martha Mitchell Effect. Stranger at the Gate. To są akurat filmy, dokument krótkometrażowy. A teraz film międzynarodowy, czyli dla nas coś może będzie. Uwaga. Na zachodzie bez zmian. Niemcy. Argentyna 1985, Argentyna. Close, Belgia. I Polska jest! Mamy to! The Quiet Girl, Irlandia. Czyli ja podwójnie mogę powiedzieć, że świętuję. Pięknie. Pełnometrażowy film animowany teraz, panie i panowie. Pinocchio, Guillermo del Toro. Super. Marcel the Shell with Shoes On. Puss in Boot, czyli kot w butach. The Sea Beast. Turning Red. 5 nominacji w kategorii animacja pełnometrażowa. A teraz, panie i panowie, charakteryzacja i włosy, że tak powiem, fryzury. Na zachodzie bez zmian. Szaleją dzisiaj. Batman. Czarna Pantera
Wakanda w moim sercu. Elvis. I The Whale, czyli Wieloryb z Brendanem Gleesonem. Nie, pomylił mi się? Tak, oczywiście mi się podobał. Teraz Production Design, czyli no, scenografia. Na zachodzie bez zmian. Avatar 2. Babylon. Elvis. Fablemanowie. Cześć Ramer, witam Cię bardzo serdecznie. Na kanale na YouTubie Oscars. Tam jest jak najbardziej transmisja na żywo. Teraz montaż. Montaż filmowy. Duchy Inisherin. Elvis. Wszystko wszędzie naraz. Tar. I Top Gun Maverick. Teraz, panie i panowie, zdjęcia. Na zachodzie bez zmian. Bardo, First Chronicle and a Handfuls of Truth. Elvis. Empire of Light. I także Tar. No tym razem bez nominacji dla Polaka. Efekty specjalne. Na zachodzie bez zmian. Avatar 2. część. Batman. Czarna Pantera, Wakanda w moim sercu. Top Gun Maverick. Cztery najważniejsze, panie i panowie. Aktor, pierwszoplanowa rola. Austin Butler, Elvis. Dawać Colin Farrell. Oczywiście, Colin Farrell, Duchy Inisherin. Brendan Fraser, Wieloryb, musiało być. Paul Mescal w After Sun. I Bill Nye za Living. A tutaj przypomnę tylko, że omawiamy nominacje na żywo. Nominacje do Oscarów 2022-2023. Mamy. Polska ma nominację dla Io. Aktorka, rola pierwszoplanowa. Cate Blanchett w filmie Tar. Anna de Armas, blondynka. Patrzcie. Andrea Riseborough za film To Leslie. Michelle Williams, Fablemanowie. I Michelle Yeoh. Wszystko, wszędzie, naraz, tak? Teraz reżyseria. Martin McDonagh, Duchy Inisherin. Daniel Kwan, Daniel Scheinert. Wszystko, wszędzie, naraz. Steven Spielberg, Fablemanowie. Todd Field za film Tar. Ruben Östlund za film Triangles of Sadness. Pięknie. I teraz najlepszy film na koniec. Na zachodzie bez zmian. Avatar, The Way of Water. Duchy Inisherin. Pięknie. Elvis. Wszystko, wszędzie, naraz. Ua, ua. Fablemanowie. Tar.
Top Gun Maverick! Ależ niespodziewanka! Docenione kino komercyjne. Triangle of Sadness. Women Talking, ostatni film nominowany w kategorii najlepszy film. Okej. Dobrze, panie i panowie, to są nasze nominacje. Zaraz tutaj wejdę na stronę Oscarową i sobie je omówimy jeszcze raz. Niesamowite. Najważniejsza informacja dnia. Polska ma nominację do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. I przypomnę, Radosław Ochnio, który w końcu na naszym kanale się pojawi, tworzył muzykę do tego filmu, panie i panowie. Już tutaj patrzę na nominację. Dawaj, tutaj mamy. Jak wy się zapatrujecie? Bo widzę, że na razie na zachodzie bez zmian szaleje. Naprawdę dosyć konkretnie szaleje. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w wielu kategoriach był nominowany. Ok, Enter Academy of Science i tak dalej. Nomination Announcement. Pięknie patrzymy. Czy jeszcze się nie ogarnęli? Jeszcze nie mamy. Zobaczę, może gdzieś indziej. Okej, patrzymy, czy ktoś tu już ogarnął. Nie, to jest 2023, muszę mu dać. Okej, Oscary, kto powalczy o Złotego Rycerzyka? Jest, no, tutaj powinno być. Czy są wszędzie wszystkie? No, jeszcze są niezaktualizowane. A jest, jak najbardziej. Dobra, panie i panowie, to zaczniemy od końca, od tego, jak to było. Czy mamy wszystko? Tutaj jeszcze zobaczymy. Może coś się uda nie zapomnieć. No, ale właściwie to ja mogę przecież cofnąć sobie ten live YouTube'owy i będziemy wiedzieli co i jak. Dobrze jest. Naprawdę bardzo ciekawe oscarowe rzeczy. O, co tutaj się porobiło? Już zmienili? Jest. Dobrze. Panie i panowie, zaczniemy od tego. Aktorka w roli drugoplanowej. Tutaj dostaliśmy, przeskoczę jeszcze kilka sekund, żeby mieć wszystkie. Angela Bassett za film Czarna Pantera Wakanda w moim sercu, Hong Chu za Wieloryba, Kerry Condon za Duchy Inisherin, Jamie Lee Curtis i Stephanie Hsu za Wszystko Wszędzie Naraz. Ktoś tam pisał, bodajże tutaj chyba, tak, Krzysztof Kubiak, pamiętam, że mój kolega bardzo chciał zobaczyć Na Zachodzie bez zmian, ale nie ma Netflixa, więc teraz chyba nie będzie miał wyboru. Trzeba, naprawdę, to jest do obejrzenia na Netflixie. Czarna Pantera już jest dostępna na Disney chyba od 2 czy 3 dni. Wieloryb, nie wiem. Duchy Inisherin również są dostępne chyba też na Disneyu. Także możecie sobie jak najbardziej to zobaczyć, obejrzeć, sprawdzić co to jest, ale wydaje mi się, że tutaj pięknie. No, ciężka, kategoria ciężka. Rzeczywiście Angela Bassett, Jamie Lee Curtis jest kilka. Teraz najlepsze, panie i panowie, kostiumy. Jeżeli chodzi o kostiumy, dostaliśmy również 5 nominacji, czyli Babylon, Czarna Pantera Wakanda w moim sercu, Elvis, Wszystko Wszędzie Naraz, a także Mrs. Harris Goes to Paris, czyli pani Harris jedzie do Paryża. Tak mam nadzieję, że jest taki tytuł. Adaś pisze, że super, że Brendan Fraser dostał nominację. Należało mu się, bo on po wielu latach niebytu wrócił. Tutaj też będzie, no może być Wszystko Wszędzie Naraz albo Czarna Pantera, bo Mrs. Harris Goes to Paris jeszcze nie widziałem. Więc jeżeli widzieliście, to piszcie, jak to wyglądało. Teraz dźwięk. Jeżeli chodzi o dźwięk, to mamy Na Zachodzie bez zmian, Avatar, Batman, Elvis i Top Gun. No i tutaj w tym momencie tak naprawdę w każdą stronę może pójść, biorąc pod uwagę, że chyba najwięcej nominacji do Oscara uzyskał film Na Zachodzie bez zmian. Można byłoby się pokusić, że to będzie jak najbardziej jego czas. Chociaż biorąc pod uwagę, jaka wielka pompa i jakie ciśnienie było na Awatara, można byłoby się spodziewać, że wszystkie kategorie techniczne będą należały do filmu Jamesa Camerona. A tutaj, proszę bardzo, jednak nie. Patrzę dalej, teraz będzie ścieżka dźwiękowa, czyli soundtrack, original score. I tutaj dostaliśmy znowuż 5 tytułów. Na Zachodzie bez zmian, Babylon, Duchy Inisherin, Wszystko Wszędzie Naraz i Fablemanowie.
Fablemanowie, no to oczywiście nieśmiertelny John Williams. Poza tym mamy Son Lux, Carter Burwell, Justin Hurwitz i Volker Bertelmann, czyli w sumie nieznane, relatywnie nieznane osoby. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało podczas gali, którą oczywiście, przypomnę, będzie robiony odcinek na żywo, będzie komentarz do Oscarów. Teraz, panie i panowie, scenariusz adaptowany. Tutaj dostaliśmy, zresztą jak wszędzie, tu nie będę powtarzał, 5 nominacji, czyli Na zachodzie bez zmian, Glass Onion. Glass Onion możecie obejrzeć na Netflixie. Living, Top Gun Maverick, a także Women Talking. Te 5 filmów mają równie. No, ciężko coś wybrać. Kibicuję Żadaś Brandonowi i bardzo dobrze. A jeżeli chodzi o scenariusz oryginalny, to mamy Duchy Inisherin, Wszystko wszędzie naraz, Fablemanowie, Tar, a także Trójkąt smutku, Triangle of Sadness. Zobaczymy. Jeżeli chodzi o kategorie krótkometrażowe, to pozwolicie, że nie będę omawiał nawet, bo nie mam pojęcia, nie widziałem żadnego z tych filmów. Chociaż przy okazji tytułu My Year of Dicks bardzo się Państwo prowadzący galę uśmiali. Aktor w roli drugoplanowej, tym razem, panie i panowie. Zaraz omówię, tutaj patrzę na komentarze. Jurek pisze, Top Gun Maverick według mnie wygrał głównie w kategoriach technicznych. Duchy Inisherin mogą być największym przegranym, bo jest zasada, dużo nominacji, mało nagród, ale może będzie inaczej. Mam nadzieję rzeczywiście, że będą nagrody, bo to jest film bardzo dobry. Nie wiem, czy widzieliście, ale jeżeli nie, to sobie nadróbcie. Jeżeli chodzi o aktorów w roli drugoplanowej, to Brendan Gleeson za Duchy Inisherin, Brian Tyree Henry za Causeway, Judd Hirsch za Fablemanów, Barry Keoghan za Duchy Inisherin. Dziwna staje jego rola. Facet ma gra głupka, co tu dużo mówić, głupka wioskowego, ale akurat bardzo fajna, wycofana. I Ke Huy Quan za Wszystko wszędzie naraz. Tutaj nie pokusiłbym się pomiędzy, powiedzmy, Ke Huy Quanem a Brendanem Gleesonem, ale tutaj może się niemalże wszystko wydarzyć. Patrzymy dalej, co jeszcze wrzucili, a teraz była przerwa na reklamy, więc sobie ją przewinę. No, słuchajcie, nawet na YouTubie muszą być reklamy i w telewizji też, bo bodajże stacja ABC to transmituje. Original Song, czyli piosenka nagrana specjalnie na potrzeby filmu, czyli aplauz do filmu Tell It Like a Woman, Hold My Hand do filmu Top Gun Maverick, tutaj akurat Lady Gaga i Blood Pop, Lift Me Up z filmu Czarna Pantera Wakanda w moim sercu. Jakieś znane nazwiska? Nie. Ryan Coogler i Rihanna, proszę bardzo. Natu za film RRR, czyli RR. I jeszcze This Is Alive z filmu Wszystko wszędzie naraz, muzyka i śpiewanie i tekst Ryan Lott, David Byrne and Mitski. No więc rzeczywiście kilka ciekawych kategorii jest. Filmy dokumentalne również odpuszczam, przyznam, bo nie widziałem żadnego z tych, o których była mowa. Filmy międzynarodowe i to jest dla nas bardzo dobra wiadomość, bo jest Na zachodzie bez zmian, no murowany niby kandydat, Argentyna 1985, oczywiście z Argentyny, zdobywca bodajże Złotego Globu, Close, czyli blisko z Belgii, IO z Polski i The Quiet Girl z Irlandii, więc no pamiętam kilka lat temu, kiedy Pawlikowski właśnie z Zimną wojną bodajże startował, tam też był jeden film, który wszystko zgarniał, a tutaj się okazało, że no, może wyprzedzimy w tej kategorii, przynajmniej Na zachodzie bez zmian. Najlepszy film animowany, pełnometrażowy to Pinocchio del Toro, a ten Pinocchio od Disneya niespecjalnie, Marcel the Shell with Shoes On, Kot w butach, The Sea Beast. Akurat te tytuły, te 4 i 5 był Turning Red. Tych 5 tytułów dostaliśmy. Zobaczymy. Charakteryzacja to Na zachodzie bez zmian, Batman, Czarna Pantera, Elvis, a także 5 był Wieloryb. No i tutaj, jeżeli popatrzycie, jak na przykład Brendan Fraser wyglądał, no to może być rzeczywiście nagroda. Elvis, no samo przez się rozumie, a filmy komiksowe, tak, jak najbardziej. No i też film wojenny. Tutaj może być wszystko się może wydarzyć. Zobaczymy za czas jakiś. Jeżeli chodzi o scenografię, to dostaliśmy znowuż Na zachodzie bez zmian, Avatar 2, Babylon, Elvis, a także Fablemanowie. Znowuż można by powiedzieć, że Avatar jest pewniakiem, no ale kto to wie. Montaż filmu to Duchy Inisherin, Elvis, Wszystko wszędzie naraz, Tar i 5 tytułem, panie i panowie, jest Top Gun Maverick, który zaskoczył w wielu aspektach, bo rzeczywiście nie spodziewałem się, że aż tyle będzie miał nominacji.
Jeżeli chodzi o zdjęcia, to dostaliśmy Na zachodzie bez zmian James Friend, Bardo False Chronicle of Handful of Truths Darius Condi, Elvis to Mandy Walker, Empire of Light Roger Dickens, znany chociażby z niedawnego innego filmu wojennego, a także Tar, czyli Florian Hofmeister. Efekty specjalne to oczywiście Na zachodzie bez zmian, Avatar, czego się trzeba było oczywiście jak najbardziej spodziewać, Batman, Czarna Pantera, Wakanda w moim sercu i 5. jest znowuż Top Gun Maverick. Teoretycznie Avatar, bo to co rzeczywiście pokazał James Cameron, no i cała oczywiście ekipa, to jest coś pięknego, no ale zobaczymy. Jeżeli chodzi o aktora pierwszoplanowego, to mamy Austina Butlera za rolę Elvisa, Colin Farrell za Duchy Inisherin, świetna, naprawdę świetna rola, Brendan Fraser za Wieloryba, Paul Mescal za Aftersun, a także 5. nominowanym aktorem jest Bill Nighy za Living. I tutaj będzie jedna wielka kontrowersja, jak dla mnie oczywiście, jeżeli chodzi o aktorkę w roli pierwszoplanowej, bo mamy Cate Blanchett za film Tar i Ana de Armas za Blondynkę. A jeżeli pamiętacie, to wczoraj były nominacje do Malin i tam naprawdę chyba 8, aż nawet gdzieś miałem zapisane, bo robiłem shorta. Blondynka ma 8 nominacji do Złotej Maliny. Co prawda Anna de Armas nie ma nominacji do Złotej Maliny, ale cały film 8. W zeszłym roku, czy 2 lata temu, podobnie było przy okazji Glenn Close i filmu no widzicie, i teraz mi wypadło. Był w każdym razie Elegia dla biedaków, bodajże taki był film. W każdym razie była ona nominowana za najlepszą aktorkę do Oscara i za najgorszą do Złotej Maliny. No, zobaczymy jak to będzie tym razem. Trzecią nominowaną jest Andrea Riseborough za To Leslie, potem Michelle Williams za The Fabelmans i Michelle Yeoh, rewelacja, za Wszystko Wszędzie Naraz. Jeżeli chodzi o reżyserię, to Martin McDonagh za Duchy Inisherin, Wszystko Wszędzie Naraz, czyli Daniel Kwan i Daniel Scheinert, Fabelmanowie, czyli Steven Spielberg, Todd Field za film Tar i za Triangle of Sadness Ruben Östlund. I na koniec najlepszy film. Tutaj polecieli grubo, bo jest więcej niż 5 filmów nominowanych, więc tylko powiem: Na zachodzie bez zmian, Avatar 2, Duchy Inisherin, Elvis, Wszystko Wszędzie Naraz, Fabelmanowie, Tar, Top Gun Maverick, Triangle of Sadness, a także Women Talking. Tutaj na razie się jeszcze nie pokuszę o wybieranie, bo jeszcze nie wszystkie produkcje widziałem. Na przykład Tar ani Women Talking nie widziałem. Triangle of Sadness też nie kojarzę. Ciekawie, zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie ciekawie, że będzie zabawnie, że będzie niesamowicie, bo to rzeczywiście co pokazali, to było coś pięknego, panie i panowie. Dziękuję wam za spontanicznego live'a dzisiaj. To prawda bardzo króciutki, 8 łapek, dziękuję bardzo. Co bardzo, bardzo, bardzo króciutki, ale po to jest, żeby tak ekscytować się Oscarami, panie i panowie. My widzimy się znowuż na żywo w niedzielę. Do zobaczyska.